Udajemy się do najstarszego czynnego klasztoru w Polsce. Jest nim opactwo benedyktyńskie w Tyńcu. Klasztor został zbudowany na wapiennym wzgórzu nad Wisłą, które wznosi się na wysokość 233 metry nad poziomem morza. Był to klasztor obronny, co widać na tym ujęciu. Chroniło go położenie i potężne mury. Tyniec stanowi dziś południowo-zachodnią dzielnicę Krakowa. W sezonie letnim docierają tu tramwaje wodne oraz czynna jest przeprawa promowa. Opactwo w Tyńcu ufundował prawdopodobnie Kazimierz I Odnowiciel w 1044 roku, choć niektórzy historycy uważają, że fundatorem był jego syn Bolesław II Szczodry, zwany również Śmiałym. W drugiej połowie XI wieku powstał zespół romańskich budowli, trójnawowa bazylika i zabudowania klasztorne. W 1259 roku klasztor zniszczyli Tatarzy. Benedyktyni z Tyńca posiadali dobra składające się ze 100 wsi i 5 miasteczek. Byli jednym z najbogatszych polskich konwentów. Opactwo niszczyły różne wojny, ale klasztor zawsze odbudowywano. Nad bramą wiodącą na dziedziniec opactwa znajduje się herb benedyktynów, krzyż, na którym umarł święty Piotr, i miecz, którym ścięto głowę świętego Pawła. Dwie potężne bramy, przez które wchodzimy na dziedziniec, to de facto część budynku zwanego opatówką. W potężnych murach znajdują się otwory strzelnicze. To w tym miejscu znajdował się prawdopodobnie średniowieczny zameczek. Obecnie w opatówce mieszczą się pokoje gościnne dla turystów i pielgrzymów. Półkolisty mur obronny łączy pierwszą i drugą bramę. Na murach opatówki widoczne są fragmenty średniowiecznych malowideł. Na murze między bramami znajdują się gęsto rozstawione otwory strzelnicze dla obrońców klasztoru. Niegdyś łączył je krużganek. Nad drugą bramą od strony dziedzińca również umieszczono płaskorzeźbę z herbami. Przestrzeń dziedzińca zamknięta jest zabudowaniami klasztornymi, murem oddzielającym od skarpy oraz fasadą kościoła świętych Piotra i Pawła. Kościół świętych Piotra i Pawła zostanie przedstawiony w oddzielnym filmie. Piękno i spokój tego miejsca zostały zakłócone przez trwający remont południowego skrzydła tzw. Wielkiej Ruiny. Furta klasztorna prowadzi do pomieszczeń, w których mieszkają i pracują zakonnicy. Znajduje się tu również kancelaria parafii. Założono ją już w XI wieku. Nazwa Wielka Ruina odnosi się do walki konfederatów barskich i pożaru, które obróciły w ruinę polskie Monte Cassino, jak nazywa się czasami tynieckie opactwo. Ta tablica upamiętnia walkę konfederatów barskich w latach 1771–72. W rogu dziedzińca znajduje się studnia. Takie studnie spotykane są w średniowiecznych zamkach i klasztorach. Do takiej skarbony można wrzucać datki na odbudowę klasztoru.
Za murem oddzielającym Skarpę rozciąga się wspaniała panorama okolicy z miejscowością Piekary. To miejsce nazywane jest przełomem Wisły pod Tyńcem. Benedyktyńska kawiarnia z tarasem widokowym jest niestety nieczynna. Do bryły kościoła przylega pomieszczenie, w którym znajduje się księgarnia. Módl się i pracuj to dewiza świętego Benedykta z Nursji, który założył zakon benedyktynów w 529 roku na Monte Cassino we Włoszech. Do codziennego języka weszło powiedzenie benedyktyńska praca. Mnisi z Tyńca przepisywali i tłumaczyli księgi. Ich dziełem jest przetłumaczona na język polski Biblia Tysiąclecia, uprawiali rolę, ważyli piwo, wytwarzali ziołowe nalewki. Dziś w Tyńcu prowadzą warsztaty i rekolekcje, opiekują się parafią, prowadzą własne wydawnictwo. Tak jak dawniej uprawiają skromny ogród, zajmują się rzemiosłem i wyrobem pamiątek. Wydawnictwa i pamiątki zgromadzone w tej księgarni są dziełem benedyktynów z Tyńca. Benedyktyni to mnisi otwarci na świat, na spotkania z ludźmi. Na jednej z toreb dostrzegam napis o ojcu Leonie Knabicie. Pan Bóg jest dowcipny, każdy się przekona, bo stworzył żyrafę i ojca Leona. Mnisi nie stronią od alkoholu, ale pod jednym warunkiem. Jedna z reguł świętego Benedykta głosi: pij mało, a nie aż do przesytu. A skoro mowa o alkoholu, to zapraszamy do sklepu. Na półkach tu znajdziemy piwo Przeora, opackie, Generał, ważone w klasztornym browarze. Nie przez benedyktynów, ale przez cystersów. Możemy tu kupić klasyczny grzaniec wawelski, miód pitny i nalewki ziołowe na różne dolegliwości. Jest duży wybór kosmetyków ziołowych, maści, przetworów owocowych i warzywnych, herbat, słodyczy i innych produktów żywnościowych. W ofercie jest pyłek pszczeli i różne rodzaje miodów. Dużą część oferty stanowią zioła i przyprawy. Jak widać, benedyktyni oferują nie tylko duchowe, ale również cielesne doznania. W restauracji Mnisze co nieco
można się posilić przed dalszą wędrówką po krakowskich zabytkach. Szkoda, że w klasztorze trwał remont, bo nie zobaczyliśmy wszystkiego, co można w nim podziwiać. Na koniec dodam, że w tym klasztorze mieszka znany z telewizyjnych wystąpień ojciec Knabit. Był tu przeorem w latach 2001-2002. Ojciec Knabit to publicysta, autor wielu książek.